Direttissima, zwana także karentyjskim sztrajflem. Czarna, jak ona wygląda i gdzie ona jest, i już opowiadam. Ośrodek Kaczberg. Będziemy zjeżdżać ze szczytu Ajnek czarną trasą numer 11A. I znów archiwalnie, ponieważ ja jeździłem w tamtym roku i było jeszcze tutaj stare krzesło 3-osobowe, a teraz rewelacyjnie podobno jest 8-osobowa gondola i to jest naprawdę świetna wiadomość. Zjazd ze szczytu z 2215 do dolnej stacji na 1648 metrów. A tak wyglądało jeszcze archiwalne już w tym momencie. Wnętrze, jak się wychodziło ze stacji, wjeżdżało się do środka budynku i tu jest właśnie szczyt Ajneka. Naprzeciwko nas była też stacja górna tak zwanego Skyjetta 3. Była też trasa A1 dla tych, którzy mają bardzo mocne nogi, bo tam jest 6 km zjazdu, a my w tym momencie mamy próbę odwagi. No jest naprawdę bardzo stromo. Czarna trasa, która nie zawsze jest otwarta. Niestety, jeżeli nie ma odpowiednich opadów śniegu, ta trasa niestety jest zamknięta i były takie lata, gdzie przyjeżdżałem i trasa niestety nie była otwarta, ponieważ nie ma naśnieżenia. Tutaj jeździmy na naturalnym śniegu, ale wyobraźcie sobie, ten film pochodzi z marca, z końca marca. Tak się złożyło, że wtedy były rewelacyjne warunki, śniegu było tutaj pod dostatkiem. I jak widzicie, trasa, początek jest bardzo stromy, potem rozwijamy dość dużą prędkość i zaczynają się te progi, na których trzeba bardzo uważać, bo przy dużej prędkości, no trzeba je albo gasić, albo umieć latać. Ponieważ albo po lewej, albo po prawej stronie one co chwileczkę się pojawiają. Bardzo, bardzo szybko można tutaj jechać. Dodatkowo naprzeciwko nas fantastyczne widoki na dalszą część tego ośrodka, czyli na trasy na Trzeneku. Można tak też skakać, jak przed chwilą było widać. I tam też jest kilka bardzo fajnych tras czerwono-czarnych. A my tu dojeżdżamy do zakrętu. Robi się wąsko, więc tutaj trzeba uważać. Ale to nie koniec, naprawdę. Bo zaraz będzie jeszcze jedna porządna ścianka. Tutaj wszyscy stoją i zastanawiają się albo zbierają siły. My jedziemy. Nie ma co czekać. Pod nami jest miejscowość Kaczberg. Od niej między innymi prawdopodobnie wzięła się nazwa tego ośrodka. I tutaj będziemy za chwilę dojeżdżać do dolnej stacji. Przypominam, już nie ma tego 3-osobowego krzesła, które w tym momencie widzicie w mojej lewej stronie. Zostało wymienione i naprawdę rewelacyjnie, bo czasami, znaczy bardzo często tam wieje na Ajneku i no, trzeba było się tak dość męczyć na tym krześle. Teraz mamy gondolę super 8-osobową, która dokładnie chyba jest w tym samym miejscu. I dojeżdżamy. Jeżeli ktoś chce pojechać dalej, to po prostu trzeba nabrać prędkości, bo jest kawałek do przejechania. Nie ma takiego łatwego łącznika, ani jakiegoś specjalnego wyciągu łączącego nas z tamtą częścią, ale naprawdę da się przejechać. Różnica 537 metrów. Przejechaliśmy prawie cały czas wzdłuż kolejki, jechaliśmy 1783 i zobaczcie, średnie nachylenie to jest 30%. Maksymalne 39%, choć niekiedy podają, że w niektórych miejscach jest aż 45 stopni nachylenia. Dobrze, żeby nie było tak strasznie, to wam pokażę drugą trasę, czerwoną, przyjemniejszą dla niektórych i ja ją bardzo lubię. I jedną i drugą trasę bardzo lubię, można nią jechać. Ta czerwona trasa wije się jak wąż po prostu cały czas i jest szybka, jest zdecydowanie dłuższa i jest bardzo ciekawa. Zobaczcie.
tak się złożyło, że mam film, jak byłem i wyjeżdżałem na górę gondolą z drugiej strony, od drugiej strony Aineka, czyli gondolą Starjetem 3 i tutaj widzimy właśnie górną stację tego krzesła, którego już nie ma. Tu jest takie wypłaszczenie. Ze sobą zostawiliśmy autostradę, tak, autostradę. A1, tak się nazywa najdłuższa trasa tutaj. I chyba nie tylko tutaj, bo ona ma 6 km długości. A jest to najdłuższa w całych Alpach Wschodnich, więc jest z czym się mierzyć, jeżeli ktoś chce zjechać na raz. I obiecuję, że pojawi się na pewno na moim kanale, bo jest, jest co omawiać, jest co zjeżdżać, jest co pokazywać. A my tutaj mamy trasę właśnie 11, czerwoną, czyli tą główną. Fantastycznie jeszcze raz widać te wszystkie ślady tras po drugiej stronie. Jeszcze raz przypominam, to jest kręcone pod koniec marca 25. Fantastycznie widać te trasy na Trzeneku. Dość też charakterystyczne są te płotki, które tutaj w górnej części są dość często spotykane i po jednej stronie Aineka i po drugiej i też na Trzeneku. Przed nami widać właśnie to stare krzesło i tutaj można przejechać na trasę 11, a ktoś, kto nie chce zjeżdżać tej pierwszej ścianki, może sobie tutaj dołączyć do trasy 11, ale zachęcam na zjechanie 11. Ona się fantastycznie wije, przez to jest na tyle szeroka, że tutaj można mijać, nabierać prędkości właśnie na tych zakrętach, więc jest jak się bawić tutaj jeżdżąc po tej trasie. I dodatkowo jeszcze, wyobraźcie sobie, że w tym momencie tak naprawdę wijemy się tą trasą, będąc raz w Carentii, a raz na ziemi salzburskiej, bo dokładnie ten ośrodek jest na granicy. I tak właśnie przejeżdżając tutaj tymi zawiasami, to tak znajdujemy się raz w jednym regionie, a raz w drugim regionie. Oczywiście mówię w uproszczeniu. Kolejne odbicie na trasę 11A. Jeżeli pojedziemy prosto, ja obiecałem, że kontynuujemy 11 do końca, to do końca jedziemy nią. Jeżeli podobają Ci się filmy, to oczywiście zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania filmików, które, że tak powiem, może jest szansa dzięki Wam się rozprzestrzenią. No nie ukrywam, że też będzie to dla mnie informacja, że opłaca się robić te filmy dla Was, bo im więcej osób, tym oczywiście mi się łatwiej siada i tworzy te filmy. Zobaczcie, mamy ponad 2,5 km zjazdu. Już widać trasę 11A, rozpędzonych narciarzy, którzy stamtąd zjeżdżają i po to jest właśnie ten płotek, siatka rozłożona, bo no tutaj może dochodzić niekiedy do zderzeń, więc uważajcie, bo wszyscy tutaj nabierają prędkości, zwłaszcza te osoby, które chcą dojechać na tym wypłaszczeniu do drugiej części ośrodka. A my kończymy. I tak, 534 metry różnicy poziomów, mamy przejechane prawie 3 km i dodatkowo średnie nachylenie 18%, jaka różnica, prawda? I 28% maksymalnego. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć, Marek.